Można. Witam w kolejnej relacji z zawodów. Tym razem jesteśmy na drugiej edycji Grand Prix Polski w roku 2026. Dzisiaj jesteśmy na drugiej turze na zbiorniku Rydzyna. Jest to zbiornik dla mnie nowy, natomiast jestem tutaj po raz trzeci w tym roku i jest godzina do nęcenia. Ja dalej nie wiem tak naprawdę, jak mam łowić. To takie w skrócie podsumowanie dnia wczorajszego, wszystkich treningów i zawodów poprzednich. Naprawdę jest to bardzo trudna woda, trudna do rozgryzienia, do zrozumienia przede wszystkim, do zachowania tutejszych ryb. Nic tutaj nie działa dłużej niż 15 minut. Łowienie jest bardzo nieprzewidywalne, bardzo trudne i co prawda wczoraj zająłem trzecie miejsce w sektorze, ale ja po prostu cieszę się, że nie byłem daleko. Miałem szczęście, złowiłem 3 większe karasie, które mnie uplasowały na trzeciej pozycji. W sumie z dość niewielką stratą i do drugiego i do pierwszego miejsca, ale to jest bez znaczenia. Najważniejsze, że nie było gondoli i dzisiaj liczę po prostu na to samo, bo w ogóle wydaje mi się, że nie ma tutaj takiego zawodnika, który by szedł jak po swoje, żeby wiedział dokładnie, co trzeba robić. Myślę, że tutaj trzeba łowić bardzo różnie, różnorodnie, na różne sposoby, kombinować jak się da, żeby złowić cokolwiek, bo tych ryb nie łowi się tutaj dużo, no mówi się około tam 10-15 ryb, łowią praktycznie wszyscy, ale część zawodników ma 10 karasi, które waży 3 kg, a część ma 10 ryb, które ważą 5 kg. No i trudno powiedzieć nawet, dlaczego tak się dzieje. Nie ma jakby konkretnej reguły, która by za to odpowiadała. No i wczoraj siedziałem tam przy placu zabaw i tam było dużo płyciej. Generalnie tam na poprzednich zawodach były mniejsze karasie i to się chyba potwierdziło. A dzisiaj jestem na sektorze najgłębszym, dość blisko odpływu tamy. No i podejrzewam, że tutaj będą ryby trochę większe, będzie trochę więcej leszczy, więc też stwierdziłem, że wczoraj nie nagrywamy, tylko zrobimy to dzisiaj, bo mam nadzieję, że będzie po prostu tutaj więcej do pokazania. Natomiast jeżeli chodzi o taktykę, to dalej nie wiem, co mam robić, więc muszę jeszcze pomyśleć, zastanowić się, bo to będzie pełna improwizacja. Mam 2 wiaderka, w jednej mam glinę standard, z którą nie wiem, co zrobię, bo ona jest tutaj już od czwartku w tym wiadrze i dalej czeka na swój dobry moment, ale może dzisiaj. I mam też kukurydzę, która też od czwartku czeka na swój dobry moment. Nie wiem, to wszystko miało działać, a nie działa. I zanęta klasycznie Wonder Black. No i na tym jakby bazujemy, próbujemy łowić właśnie samą zanętą, tak jak to się robi zwykle przy karasiach. No, tylko że to mają wszyscy. Nie mamy czegoś, czego nie ma ktoś. Brakuje nam czynnika, który by nas wyróżniał, który by nam pozwolił złowić trochę więcej ryb. I to musimy dzisiaj właśnie odkryć. Dno wygląda w taki sposób, że wszędzie jest tak samo. 1,40 m, 1,50 m wody. No i kwestia, gdzie te ryby będą, bo bywały takie treningi, że łowiono nawet na 20-30 metrze, właśnie w takich warunkach troszeczkę bardziej wietrznych. Znowu jak była flauta, to raczej trzeba było się wysuwać, ale wczorajszy dzień pokazał, że na tym sektorze trzeba było łowić raczej daleko. A przy takim wietrze będzie to dosyć utrudnione. Chcę to mądrze rozegrać, tak żeby zrobić chyba kilka dystansów. Tak mi się wydaje, że to będzie najlepsza opcja. Nie wiem, jak tu łowić. Pierwsza odległość to jest 1,35 m. Drugi dystans to będzie chyba 50 metrów. Wczoraj miałem 55, ale miałem wiatr w plecy, a dzisiaj mamy wiatr prosto w twarz. Nawet może 48, coś w tym deseń. Gdzieś się jeszcze bardziej rozhula. Muszę to obliczyć. 45 metrów, ale jeszcze dajmy klipsa do tyłu. To było pod 60 rzucane później już. Nęcenie jest za 9 minut jest nęcenie, więc mogę już przystąpić do przygotowania zanęty.
Wczoraj łowiłem bardzo zachowawczo, natomiast dzisiaj chcę spróbować zacząć dość obficie ofensywnie, w szczególności jeżeli chodzi o dendrobenę. Jest to troszeczkę ryzykowne, natomiast jestem świadomy tego, że wczoraj nie miałem dobrego patentu na ryby, po prostu jakoś je wykombinowałem, ale chcę dzisiaj zacząć ofensywnie, żeby je możliwie jak najszybciej kupić, a w razie czego będę mógł odskoczyć, łowić dalej, na przykład na samej glinie. Nęcę 2 dystanse, 2 zanęcę tak samo, to będą dosłownie w moim stylu 4-5 open windowów i nic więcej, wypchanych dendrobeną z śladową ilością ochotki haczykowej. Przygotuję sobie na początek łowienie zaledwie litr zanęty, żeby móc później, mieć później podstawę do zmiany. Tak się zetnę dosłownie na litr zanęty, kubek dendroben. Tutaj troszeczkę mi się wydaje, że dużo ludzi tutaj ma takie podejście z jaraczewa, żeby nęcić bardzo ostrożnie. Ja nie wiem, czy to jest do końca dobre. No w jakiś sposób trzeba się wyróżnić. Trzeba zrobić coś, żeby te ryby przyszły do mnie, a nie do sąsiadów, więc tak czuję, że to może być po prostu dobre. Mimo wszystko dendrobeny zsiekam dość drobno. No ale też bez przesady, myślę, że takie kawałki będą ok. Pięknie. I jeszcze dam kilka kukurydz. Nie daję żadnych białych robaków, tylko właśnie dendrobeny, śladowa kukurydza. Teraz ta zanęta mi się fajnie namoczyła tymi robaczkami. Ale ja bym ją jeszcze troszeczkę dowilżył mimo wszystko. Jest tutaj dość mocny dryw wody. Mamy duży wiatr. Wczoraj nęciłem objętościowo mnóstwo zanęty, bo wynęciłem praktycznie 5 litrów zanęty. Donęcałem, kombinowałem w dość taki dziwny sposób, bo podawałem bardzo mało robaków, bardzo dużo zanęty. To mi się nie sprawdziło, nie podobało mi się to. Stwierdziłem, że zrobię teraz odwrotność, czyli dużo robaków, małej ilości zanęty. No i zobaczymy.
zakładam haczyk 12 za 512. Duży haczyk, natomiast uważam, że tutaj nie ma mowy nawet o finezji. W szczególności w takich warunkach mocno wietrznych, kiedy trzeba te ryby holować troszkę siłowo. Nie ma takiej kontroli nad zestawem podczas holu. No i ogólnie duże przynęty. Na krótką linię jeszcze podałem troszkę więcej kukurydzy. Liczę na to, że do słodkiej kukurydzy podejdę po prostu jakiś leszcz. Strasznie się rozwijało. Powodzenia. Ale ryba, co? Ja pierdzielę. Jaki leż. Zjesz, ma ze 3 kilo. Pierwsza ryba. To już dałem duży haczyk. Właśnie tak jest. Kur... Jak zjeżdża. Dobra, już jestem spokojny. To jest połowa mojego wczorajszego wyniku ta ryba. Zrobiłem go na ten robany, czyli opłaciło się to ofensywne ręcenie wstępne.
Minęła dokładnie godzina łowienia. Jedna ryba, jedno branie. Dużo osób w sektorze ma 0. Tutaj po prawej Zbyszek Kępiński ma 2 karasie. Mariusz Noworyta dużo karasia złowił. Tam Remas Zielonka złowił 2 duże ryby. I to tyle, jak chodzi o jakieś konkretne tutaj brania. Generalnie pierwsza godzina na tym zbiorniku jest dość słaba, chociaż to też zależy od strefy. Na razie jest wszystko zgodnie z planem. Czekamy po prostu, aż ryby się rozkręcą, także być może ten film będzie po prostu miał mało akcji, chociaż mam nadzieję, że takich holi jak ten przed chwilą będzie więcej, no ale no to jest takie właśnie tutaj łapanie. Pojedyncze, duże ryby. Trudno na podstawie czegoś takiego wytrenować jakiś super schemat łowienia. Wcześniej takiego straciłem właśnie pod nogami. Dzisiaj same duże ryby biorą. Mało jest ryb w sektorze, a biorą same duże. Ten ma ochotkę. Minęło 1,5 godziny, dopiero druga ryba. Ale taktyka nie jest głupia. Tam była biała czy czerwona przed chwilą założona na haczyk? Nie pamiętam. Nie wiem. Ja też z emocji nie pamiętam. Chyba czerwony. Co jakiś czas dokładam jeszcze troszkę dendrobian. Ale takie większe kawałki właśnie. Brałem tak profilaktycznie krótką linię kukurydzą. Na treningu mi w to weszły leszcze, więc zobaczymy. Może to zadziała. Zsiekana kukurydza po prostu. Jeszcze dendrobiana do tego dojdzie, ale to zaraz.
lekko ściskam, tak kurczę, jak sprężynę. Chodzi o to, żeby to szybko puściło. Jeszcze jeden taki koszyk. I jeszcze podam jeden full dendrowany. I od razu w to wejdę. Jeszcze mata. Na celownik. I ile wlezie ochotek. No kompletnie nie spodziewałem się, że dzisiaj będzie tak słabo z rybami. Co prawda łowimy tylko dużo ryby, ale jest ich bardzo, bardzo mało. Myślę, że wciąż są osoby w sektorze, które nie mają nic. Tak podejrzewam, obserwując to, co się dzieje. Albo jakieś małe płoteczki, ale to są ryby, które się zupełnie nie liczą. Że stoimy w miarę dobrze. No dziś około 3-3,5 kg w siatce. Jeszcze trzeba dołowić na pewno, żeby było dobrze, no ale już czuję się w miarę komfortowo. Teraz zrobiłem taki myk, że odsunąłem się z 2,5 metra za łowisko. Tam mam na pierwszym składzie zaznaczone markerem. Zaznaczyłem sobie markerem w miejscu, gdzie mam klipa, żeby wiedzieć, na jakiej odległości jestem od pola nęcenia. No i staram się właśnie wyjść za to pole nęcenia, żeby tak odłowić jakąś rybę. Tak robiłem wczoraj i udało mi się jeszcze na koniec, jak już te ryby były takie obżarte, to jeszcze złowić kilka karasi. No ale na razie nie daje to żadnego efektu i myślę, że będę się tak stopniowo wydłużał i aż skończę tam, gdzie po prostu albo coś złowię, albo dokąd po prostu będę w stanie dorzucić. Jak to nie da efektu, no to wrócę ponownie do tego samego, co robiłem wcześniej. No bo to jednak wabiło ryby w łowisko, tylko nie dało się ich złowić.
Niosło skutek. Mały, bo mały, ale jest. Przynęta tego wyjazdu, zdecydowanie. Najwięcej ryb złapałem na czerwoną madę i pęgochotek. Było cierki i złapałem krasia. Wrócimy w to samo miejsce. Możesz teraz iść przekazać tą informację Robertowi, który jest z nami w sektorze, i dać. Kolejna rybka. No to już fajny, nie jest taki mały. Ale zaliczę go do małych. Tutaj od razu przeprośmy widzów, że nie nagramy żadnego brania dzisiaj, bo trudno by było stać z kamerą tyle czasu bez żadnego brania. Zapraszamy. No, to naprawdę. Ja dzisiaj miałem 5 brań, więc. No nic, łowiłem 2 i siedzę. Zaraz znowu zmienimy miejsce i reset od nowa. Ciężko te karasie się łowi. No i nic. W dalszym ciągu żadnego brania. Od poprzednich karasi minęło 40 minut. Także wrócę jeszcze do mojego poprzedniego systemu. Zapodam dużą ilość dendrobeny. Kilka ochotek. I tak ze 3 razy rzucę na ten dystans, na którym początkowo łowiłem. Może leszcze będą. Ja mam co jakiś czas jakieś ocierki, ale nie wiem, czy te ryby są właśnie za łowiskiem. To są chyba jakąś małą rybkę w ogóle. Czy te ryby są za łowiskiem, czy w łowisku, czy przepływają tylko. Trudno jest mi powiedzieć. Mały, ale jest. Znęconego. Się postawił, myślałem, że będzie dużo ryb. Może być. No tak szczerze mówiąc nie jest jakoś super.
Na pewno nie przygondolimy. Na pewno też nie wygramy. Szkoda mi tej jednej ryby, co mi spadło. Ona naprawdę by mi tutaj dała dużo. Rzuciłem na power przed siebie po prostu. Sprawdziło się rzucanie po prostu przed siebie na pałę, byle gdzie. Zdjąłem teraz całkowicie klipsa, będę bez klipsa rzucał już po prostu ile fabryka dała, za każdym razem w inne miejsce. To jest jedyne dzisiaj rozwiązanie. Te ryby zupełnie nie żerują, boją się oczywiście zanęconych miejsc. Takie są właśnie karasie. Czekaj. Ja? Pusto? Daj tą rybę, wyleciała ryba. Wyleciała ryba. No jesteśmy już po zawodach. Skończyłem na 6. pozycji w klasyfikacji ogólnej. Dzisiaj byłem 4. w sektorze. Przegrałem o 15 gramów. Jak się później okazało, te 15 gramów zabrakło mi do tego, żeby ogólnie być drugi. Także lekki niedosyt jest. W sumie to bardzo duży niedosyt, ale przede wszystkim niedosyt mam z tego powodu, że kompletnie nie wiem, jak tu należy łowić. I nawet patrząc po wynikach wielu zawodników, widać było totalną skrajność. Raz ostatni, później pierwsi i odwrotnie. Bardzo pomieszane wyniki. Nie mam tak naprawdę nic więcej do dodania, bo łowisko było niezwykle wymagające, trudne do zrozumienia, do odszyfrowania. Mam nadzieję, że w przyszłym roku do Grand Prix Polski wróci Jaraczewo, które jest łowiskiem zdecydowanie równiejszym, sprawiedliwszym i myślę, że dla każdego przyjemniejszym. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.